Powiem tak, w listopadzie pogoda nas nie rozpieszcza. Październik był taki piękny, była polska złota jesień, a teraz no mokro i deszczowo. Ale to nie odstrasza nas od naszych powerwalków i wspaniałych gości, których tutaj mamy na naszych spacerach. Przedstawiam Wam Tatianę. Tatianę Mindewicz-Pułacz. Cześć Tatiana, jak się masz? Świetnie, wiesz, jak ja spaceruję, to od razu mam się świetnie. A okej, widzisz jak to działa? Czy Ty też jesteś wodoodporna? Jestem coraz bardziej jakoś z wiekiem, wiesz już. Dobra, myślę, że tak, to jest od wieku. Tak, bo na coraz więcej rzeczy człowiek ma wygwizdane, wiesz. Okej. To już czy zmoknę, czy nie zmoknę, czy buty się pomoczą, czy nie pomoczą, ale ważne, że spaceruję. No właśnie i mamy, że tak powiem, jak widać uśmiech na ustach, bo będziemy dzisiaj mówić dużo o dobrostanie. Tak się umówiliśmy, bo to jest powerwalk z cyklu krok po kroku do dobrostanu. I tu jeden temat mamy, który chcemy dzisiaj z Wami poruszyć, znaczy ja z Tobą, a Wy, żebyście posłuchali, a mianowicie pogadamy o niespełnianiu oczekiwań innych. Fajny temat, co? Chyba aktualny bardzo. Bardzo. No. Zwłaszcza z tym nie, wiesz, z tym Tak. niespełnianiu oczekiwań innych. Tak. No. Ty na co dzień jesteś psychoterapeutką, to jest Twoja profesja, prawda? Tak. Jestem z zawodu psychoterapeutką. Pracuję też jako mentorka, ale w biznesie, żeby nie mylić tego z takim, wiesz, autorytetem, tylko po prostu mentoring w biznesie, czyli wszystkie sprawy, które dotyczą sposobu myślenia, mindsetu, prowadzenia w biznesie, a są też oparte o psychoterapię czy psychologię. To jest to, co ja kocham robić i co robię. I pracować z ludźmi pewno, tak? Bo Najbardziej. to jest No jak działa człowiek, to jest moje, wiesz, jak działa człowiek. No, to jest niesamowite, powiem szczerze, ja to też się tym pasjonuję, ale w inną ścieżkę poszedłem. Dobrze, na początek pytanko. Najpierw do Was, moi drodzy. Czy wiecie, co oznacza skrót CORE? Określane w stosunku do osób, do pewnej grupy osób. Czy wiecie, co to jest CORE? Tatiana, wiesz może? Teraz to już wiem, ale nie wiedziałam od razu. To jest klub, czekaj, już zapomniałam. Oszalałych rodziców. Dokładnie. Ja nie wiem, co oni robią, ale i nie wiem, czy ja się do takich Nie widziałaś zaliczam. nigdy oszalałych rodziców? To są właśnie ci, którzy zapisują dzieci na 16 000 zajęć, tak? Że... No niekoniecznie nawet aż taka różnorodność, taka objętość. Natomiast ja pamiętam, no, chociażby w te lato w Gdyni, regaty, na które przyjeżdża 200 małych brzdąców, takich optymiściarzy na łódeczkach małych pływają i wokół nich 400 rodziców, wujków, dziadków, niektórzy sobie lornetki kupują, niektórzy nawet idą jeszcze dalej i motorówki. I te biedne dzieci, zamiast mieć tylko i wyłącznie fan z tego i przyjemność, oczywiście kwestia wychowania na wodzie i tak dalej, sportowego, to oni są cały czas pod taką presją tych rodziców. Ja to widzę. Nie wszyscy oczywiście do tego klubu należą, ale jest co niemiara tych oczekiwań. Właśnie o oczekiwaniach dzisiaj będziemy mówili względem właśnie tych dzieciaków, żeby one były takie i nie takie i takie. Czy to wszystko z domu się przepraszam, w takim młodym wieku głównie się zaczyna, czy także w dorosłym? Jak to z Twojej perspektywy wygląda? No bardzo jest ważne to, że żeby wiedzieć, że takie małe dziecko, to dla niego oczekiwanie rodzica to nawet nie jest to zwerbalizowane oczekiwanie, tylko tak jak mówisz, wystarczy, że rodzic patrzy i porównuje z kimś innym. Tak. To już w głowie malucha powstaje, im mniejszy, tym oczywiście to jest trudniejsze do zrobienia czegokolwiek, bo dziecko nie ma zasobów, ono nie może się zastanowić i powiedzieć, czy ta moja mama to tak patrzy, bo tak powinna, czy nie powinna, tylko ma jeden komunikat, jest wszystko ze mną w porządku, albo coś robię nie tak. A coś robię nie tak dla dziecka znaczy, że jestem nie tak. Tworzą się warunki w głowie. Bardzo mi jest trudno czasami wytłumaczyć dorosłym ludziom, że przekonania na swój temat, w tym oczekiwania, są dlatego tak niebezpieczne, że one powstawały wtedy, kiedy z nimi nie dyskutowałeś, czyli jechałeś sobie na taki obóz, Tak. tatuś Cię chwalił wtedy, jak wygrywałeś, denerwował się, jak nie wygrywałeś, w związku z tym nauczyłeś się zasługiwać. Nauczyłeś się, że wtedy, kiedy robisz rzeczy, które są lepsze od innych, nawet kosztem siebie, bo stosunkowo mało jest chyba. Też się zastanawiam, czy wpadniemy w tą dziurę, a może nie. Jeszcze raz idziemy tam. Tak, że wiesz, dla takiego malucha, nawet kiedy on siebie przekracza, robi coś ponad siły, on chce to zrobić, bo chce zadowolić rodzica. Bo dziecko
innego lustra niż oczy dorosłych przez Tak. długi czas. Nie? Tak. I dlatego potem się kształtuje coś, co wydaje się być prawdą albo wartością i taki dorosły mężczyzna mówi, muszę dawać z siebie zawsze 100%. Nie? Nawet jak nie mogę, to muszę. Nie? No właśnie, czyli bardzo dużo znowu wynosimy, co? I z Bardzo. tych pierwszych początków naszego wychowania, podglądania, obserwowania i tego lustra. Fajnie to ujęłaś, że to jest faktycznie, to jest lustro naszego jakby poglądu na świat. Ale zaczęliśmy od dzieciństwa, a też właśnie tak jadąc tutaj na ten nasz dzisiejszy Power Walk, tak pomyślałem, jak wiele osób, które już żegna się z tym światem, leżą na łożu śmierci i bardzo często czytając właśnie takie jakby podsumowania, co najczęściej ludzie mówią wtedy, czego żałują, że nie żyli życiem swoim, tylko życiem innych. To jest w pewnym sensie trochę nawiązujące też do tego, co dzisiaj rozmawiamy, prawda? Tak. Że chcemy spełniać oczekiwania innych, podporządkowywać się takim jakby zasadom, trendom i nie do końca robimy to, co my uważamy za stosowne, tylko co świat czego oczekuje albo ludzie dookoła. Z czego to się bierze pod kątem psychologicznym, że faktycznie człowiek tak często podporządkowuje się pewnym schematom i też oczekiwaniom innych. No tu historia jest dokładnie taka sama jak z tymi dziećmi. Wszystko ma tam początek, tak? Oczywiście jestem ostatnią osobą, która by zachęcała kogokolwiek do obwiniania rodziców czy siedzenia w dzieciństwie, bo to nie pomaga zasadniczo, to bez względu na to, jacy byli rodzice, natomiast tam są źródła, trzeba się temu przyjrzeć, żeby wiedzieć, co z tym zrobić. Dlaczego tam są źródła? Bo przecież kiedy jesteś już dorosły i ukształtowany i ktoś Ci mówi, słuchaj, no przestań zadawalać wszystkich kolegów, skup się na swojej rodzinie albo na czymś innym, no to powiesz, no jasne, ja ich nie zadawalam. Ja po prostu jestem grzeczny, kulturalny, ale w głowie ta konstrukcja wygląda, ja muszę to robić, bo właśnie będę odebrany jako niefajny, będę odebrany jako niekulturalny. I to jest tak z Tobą zszyte, nie dlatego, że w dorosłym życiu sobie to wymyśliłeś, Okay. tylko że właśnie wtedy, kiedy byłeś bardzo mały, faktycznie ktoś mógł Cię realnie odrzucić. Dorosłego człowieka nikt nie odrzuci. Może co najwyżej zrezygnować z jego towarzystwa. Tak. Wiesz, odrzuci w sensie... Odrzucenie dorosłej osoby przez dorosłą osobę jest zupełnie czymś innym niż odrzucenie w świecie dziecka. Więc ja już teraz tak bardzo na maksa upraszczam, żeby to zrozumieć, ale żeby przede wszystkim wiedzieć, że da się coś z tym zrobić. Nie? Że jeśli sobie każdy z nas się zastanowi, dlaczego ja tak naprawdę tak się interesuję innymi, skąd się to u mnie wzięło, i drugie pytanie, czego się boję, to właśnie odpowiedź na ten strach jest tam. Boję się, że zostanę sam, że nie... I teraz co z tego, że Tatiana Mindewicz-Pułacz albo Mateusz Kośmierewicz zostaną sami na chwilę, no? Będzie smutno, coś tam się ogarnie, prawda? Natomiast wyobraź sobie dla Mateuszka albo Tatianki, Tak. 4-letniej, zostanę sam, oznacza, ja nie istnieję. Nie ma mnie po prostu. Zostanę zawstydzony, nie istnieje. Nie widzę świata poza tym, tak? To Tak. chodzi o to przede Tak. wszystkim u dzieciaków. Im silniejsze było to, była ta presja wtedy, im silniejszy był ten nacisk w domu, to nie zawsze musieli być rodzice, to mogła być szkoła, która często była i nadal jest przemocowym bardzo środowiskiem. Tak. Im więcej było tych takich, wiesz, właśnie musisz coś zrobić, żeby być częścią grupy, żeby Cię lubili, żeby Cię szanowali, żeby Cię widzieli, tym bardziej to staje się Twoją drugą naturą i zapominasz o tej pierwszej podstawowej. Wiesz, ilu ludziom dorosłym zadałam pytanie, kim jesteś, kim jest Mateusz, kim jest Kasia, i pada na to odpowiedź, o, jestem fotografem, jestem matką, jestem rolę. Jak pytam ludzi, co lubisz w sobie, nie za co się lubisz. Tak. Może zawieszenie. poczucie humoru, wiesz. Tym się Tak. płaci, to jest właśnie ta cena, którą płacimy, kiedy przestajemy być autentyczni i zaczynamy spełniać oczekiwania innych. Nie? Czy tak jest skonstruowany w takim razie dzisiejszy świat, bo weszliśmy w jego trybiki, no i podążamy tak, jak ten nurt nas kazuje i w pewną pułapkę wpadliśmy przez to? Zaraz zapytam Cię oczywiście, a co z tym zrobić, tylko najpierw Wiesz, jak to wygląda na tą chwilę. Myślę, że to się trochę pogorszyło, bo ta presja jest większa i ci inni wyskakują nam, wiesz, z każdego miejsca. Słyszę, że w tamtą stronę Tak. jest kościół, Tak, skręcimy to w lewo? zawracamy albo w prawo, właśnie, tutaj, tu chodź, też chodź, możemy. To, o. Tak. Że ta presja jest większa, bo
porównywanie się do innych, to obserwowanie innych jest na każdym kroku. Ja nie wiem, czy już polecałam tu, jak byłam ostatnio z Wami na spacerze, ale jak nie, to zrobię to, a jakby tak, to drugi raz nie zaszkodzi. Jest bardzo dobra książka Gabora Mate, która wyszła niedawno, jedna z ostatnich, to jest mit, jeśli nie ostatnia, mit normalności. I w tej książce on opisuje właśnie to tu i teraz, co się teraz z nami dzieje, jak bardzo jesteśmy przebodźcowani tymi oczekiwaniami, że kiedyś też ludzie mieli problemy i bardzo istotne problemy i też problemy psychologiczne, ale ten obowiązek bycia, wiesz, idealnym, spełniającym właśnie czasami tak kompletnie wykluczające się i niemożliwe do osiągnięcia warunki, kiedyś tego tak dużo nie było. Teraz mamy mało kontaktu ze sobą, dużo kontaktu ze światem wewnętrznym, skrolujesz ileś rzeczy i widzisz, kurde no, ćwiczy o 6 rano, chodzi na spacer. No, nawet w deszczu. Nawet w deszczu. Tak. A ja co? No. Czyli to jest no, ten świat. I co teraz z tym zrobić, żeby pozostać tym normalnym i no, tak jak tytuł dzisiejszego naszego Power Walka, nie spełniać oczekiwań innych, tylko być sobą i no, szukać szczęścia właśnie w tym, jak będziemy żyć w zgodzie sami ze sobą. Jakie są na to sposoby? Chyba Jakie rady? zaczęłabym od tego, żeby te oczekiwania zamienić na potrzeby i to sobie zaadresować takie pytanie, jakie są moje potrzeby. Bo bardzo wielu z nas ich po prostu nie zna i jak znasz swoje potrzeby, to lepiej chronisz swoich granic, to bardziej dbasz o swoje granice. Tak. Jeśli wiesz na przykład, że nie lubisz, jak jest głośno, albo że lubisz sobie poleżeć, albo że lubisz ludzi, którzy sprawiają, że ci się chce śmiać, a nie takich, którzy ciągle narzekają, no to możesz wtedy podziękować ludziom, którzy ciągle narzekają za swoje towarzystwo. Możesz potrzeby to jest taki klucz według mnie do tego, żeby nie spełniać oczekiwań innych. Czyli taki rachunek sumienia, pobyć trochę sam ze sobą, pogadać Tak. i nawet Co wypisać. ja lubię, może co nawet ja wypisać chcę, sobie. wypisać rewelację, bo pisanie Tak. mega pomaga. Tak. Potem druga rzecz, ja robię często to ćwiczenie na moich warsztatach, to jest wszystkie zdania, które mi się w głowie zaczynają od muszę i powinienem, albo powinnam. Aha. Spróbować się takim przyjrzeć i zapytać, czy przekonanie, na tym muszę dawać z siebie 100%. Tak. Czy ona jest w 100% prawdziwe? Czy ono mi zawsze służy? A jeśli nie, to je przeformułować. Wtedy, kiedy chcę, potrafię dać z siebie 100%. Tak. Znaczy, no, jest niby to samo, a zupełnie coś innego. Ja o tym decyduję. Już masz wszystkich innych. Ja decyduję, kiedy daję z siebie 100%. Tak? To jest mój wybór. I w ten sposób się łagodzi tą presję, no bo oczekiwania to jest presja. Nawet jak się mówi, ja mam wysokie oczekiwania. No dobrze, miej sobie jakie chcesz, ale każde wygórowane oczekiwanie i nierealistyczne to jest ogromna presja. Tak, bez dwóch zdań. Stres się pojawia nieustannie. Fajny sposób. Jakbyście chcieli coś takiego, od czego zacząć, to polecam Wam umówić się na spotkanie samemu ze sobą. Ja to Super. robię, ja to w ogóle praktykuję już od dłuższego Tak? czasu. Tak, zacząłem w ogóle od godziny, teraz już mi pół godziny wystarcza. Raz w tygodniu umawiam się na spotkanie z Mateuszem Kusznierewiczem. Coś, to jest świetne ćwiczenie. Ja mogę je polecić u siebie, bo wiesz, to ja bardzo będę o tym mówić, bo to jest taka, to jest wiesz, też taki, to ma inne znaczenie, celebrować to spotkanie. Jestem umówiony, nie mogę się spóźnić, nie chcę się spóźnić, mam czas dla siebie. I zapisz sobie w kalendarzu jeszcze spotkanie z Tatianą. Zrobić, Cudne. wiesz, takie, i to jest w ogóle trochę taka abstrakcja, prawda? Ale Cudowne. początki w ogóle były ciężkie, no bo to nie tak łatwo pogadać szczerze sam ze sobą, a teraz wręcz jestem uzależniony od tego. Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ w tym pędzie, jakim żyjemy i no, braku tak naprawdę czasu na to, żeby się na chwilę zatrzymać i popatrzeć na siebie, to właśnie na takim spotkaniu bardzo często dochodzę właśnie do takich obserwacji, że niektóre rzeczy po prostu mnie drapią, nie podobają mi się i nie czuję się, że robię je w zgodzie ze swoimi wartościami, ze swoimi potrzebami. Na przykład właśnie, że towarzystwo, które ode mnie oczekuje, że pójdę na koncert, a ja nie znoszę koncertów. No właśnie. Nie znoszę to nie jest twoja koncertów. potrzeba, To dokładnie. jest tłumy, głośno, hałas, do tego jeszcze późna godzina, ale no, jak towarzystwo zaprasza znajomych, przyjaciół, no to no, jak nie pójdę. Tak. W końcu sam sobie na takim spotkaniu powiedziałem, nie Mateusz, właśnie zrób to, co jest w zgodzie z Tobą, a nie z to, żeby spełnić oczekiwania innych. To taka ciekawostka. No. To, jakie jeszcze można by było zastosować, czy tam poradzić sposoby na to, żeby jednak
nie spełniać tych oczekiwań innych. Czy masz jeszcze jakieś obserwacje z praktyk, które prowadzisz? Wiesz co, przyszło mi do głowy coś takiego, że w tym świecie, w którym z jednej strony masz rację, jest dużo presji i oczekiwań, ale z drugiej strony jest taka moda na teraz ja, Tak. bardzo łatwo się pogubić i bardzo łatwo przyswoić jakiś taki slogan i źle go zastosować. Więc ja tutaj jedną rzecz chcę powiedzieć i dodać do tych naszych ćwiczeń, Twoje pożyczam i będę używać, że jeśli Ty zaczynasz spełniać oczekiwania innych, tak trochę nie dla innych w gruncie rzeczy, tylko dla siebie, bo o akceptację chodzi, nie? Tak. I o brak poczucia odrzucenia, to brakuje Ci czasu i możliwości i siły, żeby faktycznie czasami spełniać oczekiwania ludzi dla Ciebie naprawdę ważnych. Że jednak życie zawsze wiąże się z tym, że się musimy umieć przystosować. To nie znaczy podporządkować, że jak za dużo dajesz i bezmyślnie, to pomimo, że takie osoby postrzegamy jako takie wspaniałe, wiesz, które Tak. wszystko dla Ciebie zrobią, to są często osoby bardzo trudne w relacji, bo one nie potrafią i w relacji ze sobą, i w relacji z bliskimi, bo one po pierwsze jest tak, że nie potrafią brać, ale też nie potrafią tak szczerze tej drugiej osobie dać, bo są po prostu wyczerpane, nie? Okej, bo cały czas dają. Cały czas dają Tak. i w ogóle, wiesz, dają i wpadają w taki, wiesz, taką pułapkę, jestem tak nieszczęśliwa albo nieszczęśliwa, nikt o mnie nie myśli. No tak, najpierw musisz pomyśleć o sobie i właśnie wybór to jest przy oczekiwaniach, to jest, nie chodzi o to dajesz, nie dajesz, robisz, nie robisz. Dorosły człowiek najczęściej powinien używać słowa wybieram. Wybieram, czy idę na koncert. Tak. Mam ochotę zrobić to dzisiaj dla moich przyjaciół? Tak. Nie mam ochoty? Też okej. Tak. Wybieram, że dzisiaj nie będę na 6 zdawać tego egzaminu, bo dzisiaj mam ochotę zdać ten egzamin na 3 z 2. I ja nadal jestem na 6, wiesz, Okej. bo ja wybrałam takie rozwiązanie, Tak. nie? Tak. To też ciekawe. Boję się czasami oceny. Pójdziemy jeszcze w tym kierunku? Tak, myślę, że Tak, możemy. tak. Boję się oceny, jak inni mnie ocenią w momencie, kiedy nie zrobię tego, czego oczekuje towarzystwo. Nazwijmy ja to tak, towarzystwo to nazywam, wiesz, bardzo szeroko wszystkich. Aha, tak. Ale zrobię coś po swojemu albo po prostu zrezygnuję z czegoś. I wtedy pojawia się ocena, plotkowanie za plecami, różne inne rzeczy. To jest dzisiaj bardzo duży problem, prawda? Jest. Czy masz jakieś, nie wiem, sposoby dla nas, żeby dawać sobie radę właśnie z takimi sytuacjami? To jest pierwsza rzecz, jaka mi przychodzi do głowy, to, że opinie innych na życzenie, czyli jeśli ja nie proszę o opinię, to ja nie muszę jej używać. To jest trochę tak, jakby ktoś Ci kupił perfumy, kompletnie nie interesując się, co Ty lubisz. No nawet jak one są bardzo z dobrej woli i chętnie, Tak. no to zobacz, jak nielogiczne byłoby, żebyś się nimi psikał i to jeszcze codziennie, nie? Tak. Bo to jak babcia kupi, to na święta można, ale wiesz. Więc opinie innych na życzenie, czyli ja sobie ustanawiam takie wewnętrzne zasady, że ja będę brać pod uwagę te opinie, o które poproszę albo będę chciała, a resztę traktuję trochę właśnie jak takie niechciane prezenty. Mam jakąś taką symbolikę, użyję symboliki, mam jakąś taką szufladę, wiesz, niechcianych rzeczy i tam wsadzam te wszystkie opinie. A druga rzecz, to też liczyć się z tym, po prostu mieć w głowie, że w momencie, kiedy się zmieniasz i zaczynasz się troszczyć o swoje granice i być bardziej asertywny, nie agresywny czy agresywny, to asertywny, Tak. no to też ludzie na to zareagują. To nie jest tak, że ktoś powie: ojej, cudownie, że jesteś taka asertywna, wspaniale, że mi odmawiasz, dziękuję, że dbasz o siebie. Będzie wkurzenie, czekaj, w czym tu idziemy? Idziemy. Tak, damy radę. Będzie, wiesz, będzie wkurzenie, będzie opór, będzie selekcja. Szczególnie na samym początku. Tak, właśnie i ci ludzie, których to po prostu zaskoczy. Mnie by też zaskoczyło, gdybyś mi codziennie wysyłał czekoladę, a nagle przestał. Wiesz, no po prostu dlaczego nie mam czekolady? Natomiast w pewnym momencie stwierdziłam, no bo po prostu nigdy tak naprawdę nie należała mi się ta czekolada, więc jej nie mam, Tak, nie? tak. I że te reakcje będą naturalne, ja to wiem, ale po jakimś czasie ci naprawdę ważni ludzie, z którymi łączą mnie relacje, gdzie jest dobra wymiana, tak? To oni zostaną. Ja nie znam takiej sytuacji, żeby ktoś przestał się z kimś spotykać, dlatego że zaczął być asertywny. Chciałam tylko uprzejmie donieść, że nie widzę nic przez te okulary, więc idę, Mateusz, za światłem. Za jest rękę będę tak, Cię prowadził w że takim razie, za światłem, bo totalnie mi zamgliły, wiesz, na tym. Wiem, ale jesteś po bezpiecznej stronie. Dziękuję. Ja tutaj jakoś mam tą właśnie ten nawyk, że jak chodzę,
Jak płynę na przykład, to wszystko widzę też dookoła. A, bo ty masz właśnie wzrok dobry, to ja Tak, no, jeszcze i daleko wyczulone, i wzrok. kierunki, tak. Ja bez Dokładnie. GPS-a to nie trafię do domu, ze sklepu, wiesz. No to w dobrym kierunku teraz idziemy. Jedną rzecz zauważyłem a propos właśnie tego, co powiedziałaś, to jest to, że w momencie, kiedy odmawiamy, bo chcemy robić swoje, to fajnie, bo przed chwilą powiedziałeś, że to po jakimś czasie zaskakuje i nagle się okazuje, że ta asertywność jest w cenie, bo to też możemy tak ująć. A druga strona jest taka też, że w takim momencie mamy też czas i przestrzeń przede wszystkim na to, żeby zrobić coś po swojemu. A jak robimy po swojemu, to zazwyczaj jest to bardzo jakościowe, fajne, ciekawe. Odpowiedzialne, od serca. sprawcze. Dokładnie. Tak, o teraz już widzę. Dobra. Sprawcze, no tak, że wiesz, dostarczasz sobie dowodów na własną skuteczność i na to, Tak. że poza tym na pewno to wiesz z tym swoim duchem mentalnym sportowca, że nic lepiej nie uczy niż dobrze przeanalizowane błędy. I błędy to są takie mięśnie sukcesu, tak? No, fajnie powiedziałaś. Jeśli cały czas asekurujesz się i korzystasz z innych opinii, to do końca nie wiesz ani czy to twój błąd, ani czy to twój sukces, nie? Tak. No właśnie, i zazwyczaj nie osiągniesz tego sukcesu, a jak zrobisz coś po swoim i nagle wyjdzie, to możesz sobie go przypisać. To jest myślę, że też Tak. bardzo... Sukces mojego autorstwa. No dokładnie. I mój osobisty błąd, więc ja będę się czułością nim zajmować. Zresztą wiesz, nie wiem, czy wiedziałeś o tym, ja się całkiem niedawno przygotowując właśnie serię szkoleń o błędach, dowiedziałam, jak ogromną różnicę też dla naszej głowy ma traktowanie naszych różnych niepowodzeń jako błędy czy jako porażki. No. Że my zwykliśmy o wielu rzeczach mówić porażka, które porażką nie są. Porażka ciągnie w dół, mówi o czymś takim, że wiesz, jest klops, dramat, a błąd to jest podejście, próba niezakończona sukcesem, nie? Tak. Więc żeby też wyczulać się na to, co do siebie mówimy, nie mówić o tym, Boże, mam w tym roku same porażki, tylko wiele błędów w tym roku musiałam przeanalizować. Tak, podoba mi się to, co powiedziałeś. Kiedyś prowadziłem rozmowę z Anią Jędrzejczyk. Przepraszam, z Aśką Jędrzejczyk. Nie wiem, czy kojarzysz, ta nasza fajterka. Tak. I zapytałem ją, jak daje sobie radę z porażkami. A Aśka wtedy mówi, Mateusz, nie wiem, o co ty pytasz. Ja w życiu ani jednej porażki nie doświadczyłem. no. A ja mówię, no a ta ostatnia walka z Chinką, którą tam, wiesz, cię poobijała strasznie. Ona mówi, tak, ale to nie była porażka, to była przegrana. I fajnie wtedy wytłumaczyła różnicę pomiędzy słowem przegrana a porażka. Porażka to wtedy, kiedy przegrywamy i nic dalej z tym nie robimy. A przegrana to jest po prostu jedna z kolejnych tam przegranych walk, ale później analizujemy, zbieramy się do roboty i podejmujemy kolejne wyzwanie, ucząc się na tych błędach, o których przed chwilą powiedziałaś. Ja to biorę ze sobą i myślę, że Wy też, którzy nas tutaj oglądacie, mam nadzieję, że też teraz już rozpoznajecie tą różnicę pomiędzy jednym a drugim określeniem. Jeszcze trzecie, bo jeszcze mi się mega podoba, że właśnie jest porażka, ale tak naprawdę jest przegrana. Tak. Przegrana nie musi być błędem, ale może się składać z błędów, a czasami może być losowa, ale też nadal nie jest porażką, prawda? Przegrana, no to jest super, też to biorę. No. I myślę, że to, co przed chwilą powiedzieliśmy, też taką klamrą można by było nazwać już, że to wszystko, o czym rozmawialiśmy, o niespełnianiu oczekiwań innych, jest tak, że nawiązuje do tych błędów, do tych przegranych i porażek. Bo wtedy, kiedy się nie boimy być sobą, do tego zmierzam, to jest na początku może trochę niepewność i taki grzęski grunt, ale po jakimś czasie staje się naszą siłą. Zgadzasz się z tym? Bardzo to jest ważne i chyba najbardziej chciałabym to jakoś zadedykować młodym ludziom, takim, wiesz, nie mówię już o dzieciakach, ale że wtedy, kiedy jesteśmy jeszcze tacy wrażliwi, jak wiesz, jak żywa tkanka na te opinie, kiedy mamy swoje autorytety, kiedy tak naprawdę właśnie zadajemy sobie pytanie, jak chcę, żeby wyglądało moje życie, to żeby rozumieć, że można z pokorą i dystansem wielu ludzi słuchać, ale to nie znaczy, żeby nie słuchać siebie. Że kiedy ja pytam o siebie o zdanie, to nie zawsze chodzi o to, że ja mam kompetencje, bo kompetencje mogę się nauczyć, ale ja mam swoje serce, mam swoje wartości i łatwiej jest na początku zacząć, jak nie wiesz, nie jesteś pewien, czego chcesz, czy nie jesteś pewna, czego chcesz, zacznij w tych oczekiwaniach od tego, czego na pewno nie chcesz. Tak. To, co powiedziałeś o koncertach, to kształtuje ten charakter, tę naszą autentyczność, kiedy uczymy się, że ja tego nie chcę w swoim życiu. Nie chcę tego. Nie chcę właśnie chodzić na koncerty, jeśli nie muszę, a sam decyduję, kiedy wybieram. Nie chcę, nie wiem, pracować w pracy,
która mi totalnie nie przynosi ani pieniędzy, ani satysfakcji. Tak. Nie mam pojęcia, nie chcę być czy przyjaźnić się z kimś, przy którym zawsze mnie boli brzuch, nie? Dokładnie. I tak dalej, i tak dalej. Dokładnie. Bardzo fajnie to ujęłaś i myślę, że taką złotą myślą możemy zakończyć ten dzisiejszy nasz Power Walk. Tatiana, bardzo Ci dziękuję. Ja Tobie też bardzo. No. Wiesz, zaprowadź mnie do samochodu. Oczywiście, że tak. Albo Ale piechotą pójdziemy. Może No. iść. Czy powinienem mieć wyrzuty sumienia, że tak Cię Nie, wystawiłem co ty? na wodę, na mokro? Zdrowie, naprawdę, wierz mi, ja przesiedziałam dzisiaj, bardzo dużo miałam sesji online, więc super mi ten spacer zrobił. Bardzo No to Ci fajnie. dziękuję. Będzie się I dobrze Wam nam też. spało. No właśnie. Fajnie, to dziękujemy w takim razie Wam bardzo. Bardzo się cieszę, że tutaj zrobiliśmy parę dobrych kroków w stronę dobrostanu. Dzięki wielkie, Tatiana. No i Dzięki. zapraszamy Was na kolejne Power Walki. Kolejny z tej cyklu za tydzień. Kiedy? W środę o 18:15. Trzymajcie się. Cześć, Cześć, pa, pa. cześć. Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym PowerWalk jest platforma MultiLife od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był PowerWalk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.